Cześć, na początek bajkę. Miał Opel Meriwę. Małego, fajnego, rodzinnego minivana z pomysłowymi tylnymi drzwiami. Aż przyszło PSA i powiedziało: ludzie, czy wy nie wiecie, że minivanów dzisiaj nikt nie kupuje? Macie tu platformę od C3 Aircrossa, zróbcie z Meriwy jakiegoś SUV-a. Do roboty. Peugeot i Citroën już od pewnego czasu zamieniają swoje samochody rodzinne na SUV-y. Tak było z 5008, tak było z C3 Picasso. Podzielili się też tym pomysłem z Oplem i w ten sposób z Meriwy powstał Crossland X. Zapraszam na test. Ostatnio jeździliśmy Grandlandem X, który też powstał jako owoc współpracy Opla i koncernu PSA. I dopiero patrząc na Crosslanda X możemy docenić, jak dobre Grandland miał proporcje. Patrząc na Crosslanda X widzimy w nim starszego brata. Podobne krągłości, podobne zadziorne spojrzenie i podobnie masywny charakter. Te cechy zostały jednak w tym przypadku zaklęte w mniejszym samochodzie, przez co wyglądają trochę zabawnie. Auto sprawia wrażenie, jakby było wyższe niż szersze. To dlatego, że Crossland chce zostać SUV-em, a jednocześnie zachować praktyczność minivana. A więc widzimy tu wielką przednią szybę i kształt dachu, który ani zamierza opadać. Tu wciąż musi być sporo miejsca nad głową dla pasażerów siedzących z tyłu. Do tego zwróćcie uwagę, po Meriwie już nie zostało jej największego wyróżnika, czyli otwieranych pod prąd drzwi. Były fajne, tu już ich nie ma, ale przecież nie będziemy narzekać, że nowy model ma po prostu normalne drzwi. Jeśli chodzi o prześwit, wynosi on 18 cm i jest to o aż 6 cm więcej niż w Meriwie. Swoją drogą, jeśli porównujemy już Crosslanda z Merivą pod względem wymiarów, to jest on aż o 14,7 cm węższy od poprzedniczki. Węższy. Czy poczujemy to wewnątrz? Jak widzicie, miejsca na szerokość nie brakuje. Na wysokość również problemu nie będzie. Tutaj mamy 4 palce wolnej przestrzeni, zresztą kształt nadwozia sugeruje, że będzie to raczej z dużym zapasem wymierzone. Regulujemy siedzisko na wysokość osobno przód, osobno tył. Przód elektrycznie, tył dźwignią. Na dźwigni znajdziemy też regulację dwuosiową odcinka lędźwiowego. Możemy też wyregulować długość siedziska. W połączeniu z kierownicą, którą możemy wyregulować również w 2 osiach i w całkiem sporym zakresie, dwumetrowiec tu odnajduje się bez większego problemu. Jeszcze przesunę troszkę bliżej. O, i teraz siedzę już idealnie. Zwróćcie uwagę, że mamy tu całkiem spory zakres regulacji zagłówka i jedyne, na co można narzekać, to na dobrą sprawę brak możliwości wyregulowania mocopunktu, mocowania pasa bezpieczeństwa na wysokość. Siedząc na tylnej kanapie, pierwsza rzecz, która tutaj wymaga pokazania, to jest niewielkie światło tych drzwi. Trochę mało miejsca, do tego jeszcze te drzwi nie otwierają się do końca szeroko, to jest maksymalny kąt otwarcia, więc tutaj nie ma za dużo miejsca, aby na przykład wjechać z wielkim obrotowym fotylikiem. Biorąc pod uwagę, że ostatnia Meriva miała drzwi otwierane pod prąd, gdzie przestrzeni było całkiem sporo, to tutaj stanowi to całkiem spory kontrast, ale z kolei jeśli chodzi o przestrzeń dla dwumetrowca, za dwumetrowcem, no to naprawdę nie ma na co narzekać. Nad głową mam jeszcze jeden co najmniej palec wolnej przestrzeni, więc jest naprawdę dobrze. Kolana już dotykają, ale tapicerka jest miękka i tutaj raczej mogę uznać, że jadę tu komfortowo, więc test dwumetrowca zaliczony, mimo że samochód przecież wielki nie jest. Przesiadłem się na prawą stronę. Ten tunel środkowy, jakiś tam jest, myślę, że nie przeszkadza w dużym stopniu, jest niski, jest myślę, że w zupełności ok. Mamy tu, jak widać, wyjście 12 V, taki schoweczek, który chyba bardziej będzie przydatny dla osób siedzących z tyłu. Mamy regulację zagłówków w takim zakresie, tak jak widzimy teraz, to jest dolna pozycja, to jest górna pozycja, 2 światełka nad głową, 2 mocowania i Sofix, schowki za fotelami i takie kieszenie w drzwiach. No i tyle. Jeszcze chyba nie wspomniałem o tym, że miejsca na stopy tutaj też nie brakuje. Zresztą widzicie sami, jest dobrze. Także od strony przestrzeni w środku myślę, że nikt narzekać tu naprawdę nie będzie. Jedynie ten
krępujący moment wysiadania, wsiadania, bo tutaj mogłoby być więcej przestrzeni. W bagażniku naszego SUV minivana znajdziemy 410 litrów miejsca na bagaże. W tej chwili pokazuję dosyć egzotyczną konfigurację, gdzie mamy oparcie kanapy złożone, a jednocześnie podłoga jest w dolnej pozycji. Pokazuję w ten sposób jakby maksymalną głębokość, ale oczywiście jeśli chcemy uzyskać równą podłogę, no to musimy w tej sytuacji przestawić podłogę, solidną zresztą, na poziom wyżej i w ten sposób uzyskujemy no prawie że bez progu, prawie że płaską powierzchnię. W ten sposób możemy powiększyć nasz bagażnik. W niektórych wersjach możemy też dokupić tylną kanapę, która będzie przesuwana, wtedy możemy ją przesunąć odrobinę do przodu i powiększyć bez składania oparć tylnej kanapy pojemność bagażnika z 410 do 520 litrów. Jeśli chodzi o szczegóły, to mamy tu, jak widać, haczyk po jednej stronie, haczyk po drugiej stronie, światełko, no i chyba tyle, jeśli chodzi o wyposażenie bagażnika. Choć technicznie Crossland X ma bardzo wiele wspólnego z Peugeot 2008 czy Citroenem C3 Aircross, historia z Grandlanda X się powtarza. Wnętrze w żadnym aspekcie nie przypomina nam o francuskich składnikach. Opel nadal pozostaje Oplem. Ma kierownicę, dźwignię zmiany biegów i panel do sterowania klimatyzacji, jak w każdym innym Oplu. Sam projekt deski rozdzielczej również nie pozwoli nam pomylić tego samochodu z żadnym innym producentem. Na współpracę z PSA wskazuje jednak jedna rzecz, a mianowicie system IntelliLink R4.0 to nic innego jak Citroën Connect Navi. I system ten jest całkiem sprawny, intuicyjny, współpracuje też dobrze z telefonami. Jak widać, mamy tu Apple CarPlay i Android Auto, ale mimo wszystko trochę mi żal, że nie udało się zachować oryginalnego systemu Opla, który też był ładny i przejrzysty. Szkoda też, że zabrakło sprytnego tunelu centralnego z Meriwy z przesuwnymi półkami, schowkami i tym podobnym. Teraz mamy standardowe uchwyty na kubki, kieszeń na telefon i mały schowek w tylnej części tunelu. Sprawdźmy teraz jakość tworzyw, spasowanie i praktyczne schowki. Zaczynamy od góry konsoli. Na niej widzimy całkiem fajną fakturę. Tu widać na daszku. To też nieźle się ugina pod palcem, więc od tej strony wszystko jest ok. Tam dalej jest już twardy plastik. Podobnie tutaj jest na boczkach drzwi. Nieco niżej widzimy minimalnie uginające się pod palcem już tworzywo. Natomiast na lewym podłokietniku no prawie że twardo, praktycznie tutaj pod tym pokryciem, które delikatnie się ugina, nie ma żadnej pianki, więc niestety lewa ręka będzie cierpieć. Prawa ręka z kolei tutaj jest całkiem komfortowo, to jest taki rozkładany, bez dalszych żadnych regulacji podłokietnik, ale już o wiele bardziej komfortowy. Idziemy dalej, tu mamy takie niezbyt może drogo wyglądający plastik, niżej już oczywiście zupełnie twarde tworzywa, tutaj z kolei są matowe i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nic tutaj nas szczególnie w tej klasie cenowej ani nie rozczaruje, ani nie zaskoczy. Jeśli chodzi o jakość spasowania, możemy zacząć od drzwi. Szarpie za uchwyty, wszystko gra. Po prawej stronie również wszystko gra. Tutaj spróbujemy wyciągnąć jakieś dźwięki, ale wszystko jest w porządku. To chodzi z dosyć wyraźną amplitudą, ale też nie hałasuje. Jedyny element, który mi się nie podoba, to jest ten fragment tworzywa matowego, który jest zamontowany no, tak dosyć luźno, widać. Po tej stronie również, nie wiem czy to widać. To jest chyba jedyne miejsce, które potencjalnie może wywołać jakieś ewentualne, że tak powiem, akustyczne zakłócenia. A poza tym myślę, że wszystko jest spasowane dobrze. A jeśli chodzi o praktyczny wymiar, tu mamy głęboki schowek, tu doładujemy bezprzewodowo telefon 12V, jak widać 2 wyjścia USB, przy czym jedno dedykowane do ładowania telefonów komórkowych. 2 miejsca na kubeczki. Taki schowek raczej dla pasażerów z tyłu, bo z punktu widzenia kierowcy jest raczej trudno dostępny przez podłokietnik. Kieszenie w drzwiach dosyć płytkie. Tutaj widać, że niby miejsce na butelkę jest, ale jak się tu położy zgodnie z tym kształtem, to w sumie ona powinna wpaść pod nogi. Po prawej stronie, o tak powoli otwierają się drzwiczki. Mamy tu całkiem głęboki i chłodzony
schowek. Jest jeszcze schowek po lewej stronie pod kierownicą, ale jest zbyt płytki i niewyraźny, aby na niego zwracać uwagę. Jak na mały SUV-van, trzymajmy się już tego wymyślonego przez nas właśnie określenia, paleta silników w Crosslandzie X jest całkiem szeroka. Zaczyna się od 1,2, 3 cylindry wolnossącego silnika, który daje 81 koni mechanicznych. Można go mieć też w wersji z LPG. Następnie jest turbo doładowany 1.2 turbo, oczywiście należy czytać to PureTech, który może mieć wersję 110 albo 130 koni. No i po stronie diesli mamy na dobrą sprawę jeden silnik 1.6 CDTI, który jest dostępny w 3 odmianach. Albo 99 koni, albo 99 koni z systemem start and stop i 120 koni również start-stop. My testujemy wersję 110-konną, ma ona 205 Nm dostępnych od 1500 obrotów na minutę i z tymi parametrami, z napędem naprzód, z manualną 5-biegową skrzynią biegów, rozpędza się do setki w 10,6 sekundy. Wersja z automatem byłaby o sekundę wolniejsza. Warto też wspomnieć o prędkości maksymalnej, której jak na te parametry wcale niska nie jest, 188 km na godzinę. Szczerze mówiąc, wsiadając do takiego samochodu nie spodziewałem się jakichś wielkich wrażeń z jazdy, no bo w sumie po co? Jest to skrzyżowanie SUV-a z minivanem, więc to musi być samochód praktyczny, to musi być samochód z odpowiednim prześwitem. Na pewno nie wsiadamy do niego, żeby poczuć mega przyspieszenie, czy żeby jeździć bokiem, tak? Więc jak dla mnie wystarczy, jeśli ten samochód nie będzie zamulał za bardzo na drodze, jeśli ten samochód będzie w miarę dobrze się trzymał drogi, jeśli będzie miał dobry układ kierowniczy i nie będzie zbyt twardy, ani zbyt miękki. Mi to wystarczy. No i jeżdżąc tym samochodem doszedłem do wniosku, że w sumie cała moja opowieść o wrażeniach z jazdy będzie opowieścią o tym, czego się bałem, a co się nie wydarzyło. A więc ten samochód z tym silnikiem, zauważcie, nie najmocniejszym, nie jest absolutnie zawali drogą i absolutnie nie zamula na drodze, dlatego że być może też po części dzięki tej 5-biegowej skrzyni biegów ona jest tak zestopniowana, że wyjmuje z tego silnika to wszystko, co ma najlepsze. Fajnie się zbiera od dołu, dobrze jeździ w zasadzie na wszystkich takich najczęściej potrzebnych nam prędkościach. Naprawdę nie będziemy narzekać i myślę, że jeśli ktoś się zdecyduje na 130-konną wersję, to tym bardziej będzie z tego samochodu zadowolony. Natomiast jeśli chodzi o trzymanie się drogi, to byłem jeszcze bardziej zaskoczony, bo właśnie nikogo nie ma. Zmniejszę tutaj do 50 i lewo, prawo. W ostatniej chwili gdzieś tam słyszałem interwencję elektroniki, ale ten samochód, mimo że on się odchylał, co nie wiem, czy tam w kamerze to widać, czy nie widać, on się odchyla, no to jest auto troszkę na szczudłach, no bo mamy tu jakby nie było dosyć duży prześwit, to jednak dobrze i pewnie trzyma się drogi. Być może gdzieś tam elektronika musiała skorygować coś, co się działo z tyłu, ale ja tutaj nie czułem, że wydarzy się za chwilę coś niespodziewanego. Bardzo pewne prowadzenie, tym bardziej, jeśli nie będziemy od niego oczekiwać jakichś takich mega szalonych manewrów na drodze. Niczego nam nie będzie ponownie brakowało. No i wreszcie, jeśli chodzi o zawieszenie, ani twarde, ani miękkie, jest takie dobrze wymierzone w sam raz na miasto. Także ja bym powiedział, że zamiast opowiadać o jego zaletach, powiem bardziej o tym, że wszystko, czego się bałem w tym samochodzie, no wszystkiego w zasadzie, czego się bałem w tym samochodzie, bałem się niepotrzebnie, bo radzi sobie naprawdę dobrze. I przy okazji to jest całkiem niezły przykład tego, jak 3-cylindrowe silniki, które kiedyś były taką downsizingową alternatywą, że jak to jest, 1.2, 3 cylindry, dla kogo to, powolutku i technicznie, i jeśli chodzi o naszą akceptację, dotarły do etapu, kiedy były tylko alternatywą gdzieś tam na początku cennika, do momentu, kiedy są już na szczycie tego cennika, no bo to jest 1.2 turbo, czyli 1.2 PureTech, no to jest tak naprawdę najmocniejsza dostępna wersja i nikomu to nie będzie przeszkadzało, bo jeśli ja tutaj jeżdżąc wersją 110-konną nie czuję jakichś wielkich słabości tego auta, no to myślę, że 130-konna wersja będzie jeździć tylko lepiej. Niezbyt mocny wolnosący silnik plus podstawowa wersja Essentia daje atrakcyjną cenę.
59 950 zł. Będzie ona dostępna już od sierpnia, a teraz najtańszy Crossland kosztuje 64 000 i jest to poziom wyposażenia Enjoy. Najdroższy w ogóle Crossland X kosztuje 85 000 zł, więc rozrzut cenowy nie jest jakiś olbrzymi. Wracając jeszcze do poziomu wyposażenia Essential, on tu w cenniku jest chyba tylko dla ceny i jeśli kupujecie samochód dla siebie, najlepiej szybko go ominąć. Enjoy ma już całkiem przyjemny standard, w którym zobaczymy system IntelliLink R 4.0, system Opel OnStar czy dzienne światła LED. Możemy też szybko doposażyć go w dodatki za pomocą pakietów, na przykład w pakiecie Plus Max Enjoy. Kto wymyślił tą nazwę, za 5950 zł dostaniemy dwustrefową klimatyzację, system multimedialny Navi 5 IntelliLink, kamerę cofania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu, czujnik deszczu, gniazdko 12 V dla tylnej kanapy, podłokietnik czy zamykany schowek w konsoli środkowej. Poziom wyposażenia Elite ma już bardzo wiele rzeczy w standardzie, ale i dla niego znajdzie się jeszcze parę dodatków, np. podgrzewane fotele czy kierownica, czy przesuwana tylna kanapa. Segment SUV-ów w każdym rozmiarze stale rośnie, po części kosztem minivanów. I dzisiejszy przykład pokazuje, że wychodzi z tego niezły miks, bo dzisiejszy SUV-owan, czyli Crossland X, łączy przystronne nadwozie i odpowiedni prześwit. I choć wydawałoby się, że ląduje w ten sposób zbyt blisko Mokki X, to jednak to są dwa zupełnie różne samochody. Jeśli kogoś interesuje przestronne wnętrze, wybierze Crosslanda, a jeśli właściwości terenowe, to oczywiście Mokkę X. A więc wybór nie jest taki trudny. Dzięki za obejrzenie filmu, pamiętaj o subskrypcji i napisz proszę w komentarzu, czy wolałbyś Merivę z drzwiami otwieranymi pod prąd, czy może Crosslanda X ze znacznie większym prześwitem.